Nie ma pocztówki z Kuby bez wizerunku amerykańskiego samochodu z lat 50. Nie ma również filmu na YouTube, łącznie z tym kanałem, gdzie da się uniknąć ujęcia na jedno z 60 000 tego typu aut w tym kraju. Dlatego dzisiaj bierzemy na warsztat, haha, taki żarcik, pojazdy z minionej epoki i to, czemu tyle ich jest i to wciąż na chodzie w kraju dynastii Castro. Znalazłam ponad 20 synonimów słowa samochód, więc mam nadzieję, że będzie Wam równie miło o nich słuchać, co na nie patrzeć. Amerykańskie samochody to pozostałość po bogatych Amerykanach i Kubańczykach, którzy w 1959 roku po rewolucji musieli stąd uciekać. Samochody zostały wówczas przejęte przez masy ludowe Kuby i jeżdżą tutaj dotychczas. Fidel Castro po dojściu do władzy w 1959 zdecydował, że zakup nowego auta będzie wymagać zezwolenia od państwa. A zaledwie rok po rewolucji USA nałożyło na ten wrogi komunistyczny kraj embargo, więc wszystkie bryki, które widzicie, naprawdę pochodzą z lat 50., czyli sprzed tego okresu. I wyposażone są często w tych samych kierowców. Bądź ich dzieci. Bądź dzieci ich dzieci. Chociaż ich styluwa jest raczej turystyczną pokazówką. After waking up, mesmerized by your breathing, how you're holding out. Remember the day we first met and the love we found. Dancing in the darkness, I won't let you run. In your arms, I can't get close enough. When you're around, I get. ¿Cuántos años tiene? Oh, el 49. 49, pero muy bueno. Muy bueno. Sí. Americano, Chevrolet. Gracias, chao. Pan pozuje samochód do zdjęcia. Trochę lepsze relacje Kuba miała z innymi krajami. Niestety z odległych krain, dlatego na ulicach rzadko, bo rzadko, ale pojawiały się czasem Wartburgi, Łady czy Fiaty 126P, które nazywane są tu pieszczotliwie Polakito. W latach 80. rząd kubański oferował właścicielom amerykańskich aut, że mogą je wymienić na nowiutkie Łady, a sam sprzedawał zabytkowe samochody kolekcjonerom z zagranicy. Po upadku ZSRR ten interes się skończył. Amerykańskie embargo sprawiło, że Kubańczycy mogli powiedzieć adios również możliwości sprowadzania części zamiennych. No bo skąd? Ale potrzeba jest matką wynalazków, dlatego dzisiaj miejscowi uznawani są za najlepszych mechaników świata. Samochody użytkowane przez kilkadziesiąt lat są bardzo często w złym stanie technicznym. Są zdezelowane, pordzewiałe i bardzo często pozbawione oryginalnych części, dlatego że Kubańczycy nie mieli do nich dostępu. No i improwizowali, tak jak ja teraz. Bardzo często te części pochodzą z innych samochodów lub są to produkcje chałupnicze, produkcje własne. I najfajniejsze jest to, że oni budując, przebudowując silnik, wymieniając jakąś część, nie zostawiają pod maską porządku, tylko wszystkie te kable gdzieś się tam walają, ważne, że działa. Karoseria bardzo często też nie jest oryginalna, dlatego że Kubańczycy uwielbiają przystrajać swoje auta na różne sposoby. No ale to chyba nie umniejsza ich uroku. From which car is the inside? It's a Russian motor. A Russian motor. Yeah, it's Pontiac 1951. Yeah, okay. It's Volga. Volga, okay. You fixed it by yourself when you work? Okay, you give it to the garage. It's a beautiful car. Thank you. Thank you very much. I can't get it, diamonds so pearls, and I don't wanna take you traveling the world, but I can love you. Yeah, I'm gonna love you. I'll give you all of what I've got. The fancy finds, baby, I have not. Just gonna love you. Yeah, I'm gonna love you. I'm gonna love you, babe. Cross my heart and hope to die. Na kubańskich drogach nie ma korków, dlatego że samochody i paliwo są reglamentowane. I z powodu bardzo dużych problemów z paliwem na ulicach można zobaczyć na przykład bryczki konne albo riksiarzy, którzy w pocie czoła na rowerach bez przerzutek wiozą umęczonych turystów.
W ostatnich latach zniesiono zakaz importu samochodów i Kubańczycy znów mogą kupować dwuśladowce. Ale ich ceny sprawiają, że na jedną sztukę mogą nie wystarczyć nawet oszczędności całego życia. Taki maluch, powiedzmy, to koszt około 4-5 tysięcy euro. No a pensja to maks 40-50 euro. I tak sobie myślę, co jeszcze może być ciekawe dla fana motoryzacji. Może to jak śpiewają? Dzięki za oglądanie i zapraszam na inne filmy. O Kubie i nie tylko. Without my love for the ocean, I would be long gone by now. It's some kind of devotion.